Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy ciasto makowa rewelacja. Skoro makowa, musimy upiec ciasto makowe, a do niego potrzebujemy 300 g maku mielonego, 300 ml mleka, 300 g cukru, 8 jajek, 3 łyżek kaszy manny, 2 łyżeczek cukru waniliowego oraz 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Do ciasta używamy mak już zmielony, który przesypujemy do miseczki, a następnie zalewamy 300 ml gorącego mleka. Mieszamy tak, żeby mak wchłonął to mleko. I zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Kiedy mak stygnie, my w misce ubijamy sobie 8 żółtek jaj. Ubijamy do momentu, aż podwoją objętość. Teraz możemy dodać 300 g cukru i nadal ubijamy. Nadal ubijamy do momentu, kiedy jajka, właściwie żółtka, zmienią kolor na jaśniejszy, czyli powstanie taki kogiel-mogiel. Teraz możemy dodać 2 łyżeczki cukru waniliowego, wymieszać wszystko. Dosypujemy 3 łyżki kaszy mannej i ponownie wszystko mieszamy. Jeszcze 1 łyżeczkę proszku do pieczenia dosypujemy, również wszystko ze sobą mieszamy. A kiedy wszystko ze sobą dobrze wymieszamy, a w międzyczasie mak z mlekiem nam wystygnie, możemy odłożyć mikser i łyżką powoli dodajemy wystudzony mak i mieszamy z tą przed chwilą przygotowaną masą. Robimy to już ręcznie, bez użycia miksera, łyżką drewnianą albo łopatką silikonową, tak jak tu Państwo widzą. Mak dodajemy partiami i mieszamy ze sobą składniki. Cały mak dodany, wobec tego miskę zostawiamy z boku, wyjmujemy sobie drugą, do której dajemy 8 białek jaj, szczyptę soli, włączamy mikser i ubijamy białka na sztywno. Odkładamy mikser i teraz tą pianę będziemy dodawać do wcześniejszej masy, również bez użycia miksera będziemy mieszać składniki ze sobą albo łyżką, albo łopatką silikonową, czyli jakimś innym narzędziem. Cała piana dodana, składniki wymieszane, wobec tego miska na bok, a my szykujemy sobie foremkę prostokątną w wymiarach 24 na 36 cm, której sam spód wyłożyliśmy papierem do pieczenia, jak Państwo widzą, i do środka wylewamy wcześniej przygotowaną masę. W międzyczasie rozgrzewamy sobie piekarnik, a w foremce wyrównujemy masę. I foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół pieczemy tak 35-40 minut. To ciasto najpierw nam bardzo urośnie, a później lekko opadnie, ponieważ mak jest ciężki. Po upieczeniu wyjmujemy foremkę z piekarnika, studzimy, ścinamy tą wierzchnią skórkę i po tym dłuższym boku przecinamy ciasto w pół. A teraz masa mleczna. Składniki na masę mleczną będą takie:
125 ml mleka, 170 g cukru, 2 łyżeczki cukru waniliowego, 250 g masła, 330 g mleka w proszku pełnego, 2 łyżki kakao oraz 50 g orzechów włoskich. Do rondelka dajemy 2 łyżeczki cukru waniliowego, 170 g cukru oraz dolewamy 125 ml mleka. Mieszamy ze sobą, stawiamy na gazie i doprowadzamy do zagotowania. Po zagotowaniu zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Do miski dajemy 250 g masła i ucieramy na puszystą masę. Teraz będziemy dodawać to wystudzone mleko z cukrami na zmianę z 330 g mleka w proszku, raz płyn, raz składnik suchy, aż do wykończenia produktów. Na końcu po dodaniu wszystkich składników masę musimy dokładnie wymieszać, żeby była taka gładka. Masę dzielimy na pół. Do jednej połowy dodajemy 2 łyżki kakao i mieszamy wszystko ze sobą. To jest jedna masa. Natomiast do drugiej, takiej bardziej mlecznej, dodajemy 50 g orzechów włoskich drobno posiekanych. I wszystko ze sobą mieszamy. W ten sposób powstanie nam masa mleczno-kakaowa, a druga mleczno-orzechowa. Masy przygotowane, możemy przystąpić do składania ciasta. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy jeszcze około 100 g drzemu porzeczkowego oraz około 13 sztuk krakersów. Jeżeli ktoś nie lubi krakersów, może użyć herbatniki. Mamy ten swój placek makowy, który przecięliśmy na pół, pamiętają Państwo, i na wierzch wykładamy około 100 g drzemu porzeczkowego, rozkładamy po powierzchni i wyrównujemy. Na drzem wykładamy masę mleczno-kakaową albo po prostu kakaową. I będziemy rozprowadzać po powierzchni tego drzemu. Proszę uważać, żeby w trakcie rozprowadzania nie zedrzeć drzemu. Masę kakaową przykrywamy herbatnikami albo krakersami. Myśmy wybrali krakersy, jak Państwo widzą. Niektóre musieliśmy dociąć, dlatego mówię około 13 sztuk, bo mogą być większe, mniejsze. Warstwa przygotowana, wobec tego możemy teraz na te krakersy wyłożyć masę mleczną z dodatkiem orzechów. Również rozkładamy partiami i powoli rozprowadzamy po powierzchni tych ciastek i wyrównujemy. Teraz druga połowa ciasta makowego wyłożona na wierzch tych mas. Powoli, delikatnie, bo chciałabym zauważyć, że to ciasto makowe jest bardzo kruche i się bardzo łamie. Lekko dociskamy
I jeszcze na koniec polewa czekoladowa, którą przygotujemy z jednej tabliczki czekolady mlecznej, tak około 100 g i 3-4 łyżek mleka. W kąpieli wodnej rozpuszczamy mleko z czekoladą, żeby się połączyło. Wylewamy na nasze ciasto i rozprowadzamy równomiernie po powierzchni. Na koniec ciasto wkładamy do lodówki na minimum kilka godzin, żeby masy dobrze stężały, a polewa zastygła. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.